Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Reporter pojechał do Rosji, złapał Ruska na ulicy i mówi: proszę pana, jak panu się żyje w ogóle w Rosji? Wie pan co, nie mogę narzekać. No i tak się to nazywa zamordyzm. No ale moi drodzy, dzisiaj chciałem wam pokazać, jak montujemy naszą pierwszą pompę ciepła HPR 500 firmy Kostrzewa. Myślałem, że będzie to jakiś niewypał. Okazuje się, że naprawdę pompa wygląda imponująco. Ja ją widziałem tylko raz na poprzednim filmie, którym pokazywałem i pokazywaliśmy tą pompę w całej okazałości, ale na chwilę obecną, jak ona jest zamontowana, bo jesteśmy podczas montażu u klienta, no to wygląda to naprawdę dosyć fajnie, ładnie się wkomponowuje, jest cała zrobiona z nierdzewki, więc bardzo jest prosta w utrzymaniu w czystości. My sobie ją łączymy, banalna wręcz, podłączenie jest bardzo proste, wręcz banalne można powiedzieć. Tu nawet nie dajemy nigdzie zaworów spustowych. Na chwilę obecną to jeszcze nie wygląda, bo to wszystko łączymy, ale pompa jest naprawdę bardzo duża, jest wymiennik. Jakie są jej główne atuty? My już ją na szybko sobie tak włączyliśmy, żeby zobaczyć, czy faktycznie ona jest cicha, czy ona jest głośna, jak ona daje na dworze. I powiem wam, że w moim Fordzie głośniej chodzi wentylator niż w tej pompie. Naprawdę jej nie słychać. Puściliśmy ją na maksa i jest cichutka, a puściliśmy ją z tego powodu, że jak widzicie, dajemy ją tu w takim, można powiedzieć, z załamaniu, zakątku, i w tym baliśmy się, że tu będzie problem z akustyką, że gdzieś to będzie nam się odbijało od ścian. Na chwilę obecną nigdzie nam się to nie odbija. Zobaczymy, jak będzie ona dalej chodziła. Pokażę wam w środku. Co mi się w niej podoba, to że ona w zestawie ma Hydrobox. Co to jest taki Hydrobox? Ano, instalator nie musi wykonywać całej kotłowni, wszystko ma zamknięte w ładnym opakowaniu. Mamy od razu wszystko na wypasie tutaj, czyli mamy tak, tu mamy grzałę. Nie musimy już w takim wypadku dokupywać grzałki elektrycznej do bufora. Ją mamy w standardzie i mamy ją i na ciepłą wodę oraz na centralne ogrzewanie. Do tego mamy akumulator. Po co nam jest ten akumulator? Ano, to jest taki układ antyzamarzeniowy. Jeżeli w tym momencie wyłączy nam się zasilanie, ta pompa cyrkulacyjna będzie chodziła przez 72 godziny, tak aby woda czy czynnik, bo to w zależności co tam będzie, nie zamarzła nam pomiędzy pompą a hydroboksem. Sam się automatycznie przełącza wówczas z ciepłej wody użytkowej na tryb podtrzymania tej wody w obiegu między centralą a jednostką zewnętrzną. Mamy licznik energii, mamy moduł internetowy, wszystko mamy już w standardzie. Pompę główną, pompę cyrkulacyjną, nic tutaj nie musimy dokupywać. Po prostu cały wieszamy na ścianie i robimy łączenia. Tutaj wszystko robimy w stali zaciskanej, jak widzicie. Na chwilę obecną to jeszcze ładnie nie wygląda. Tutaj mamy bufor już wstawiony. Tam z tyłu będziemy stawiać zbiornik na ciepłą wodę, który jest na razie tu. O, to jest obudowa od Hydroboxu, więc ładnie też to będzie wyglądało, bardzo estetycznie. Firma się tutaj nam postarała. Trochę mam zastrzeżenia, ale to już jest kwestia tych przyklejanych literek. One nie są takie zbyt ładne. Myślę, że mogli coś by ładniejszego wygrawerować, ale tak to nie ma się do czego przypierdzielić. No jestem bardzo ciekaw, jak ona będzie chodziła, bo po tych pompach, które są zamontowane gdzieś w Polsce i tam, gdzie mi zawieziono i pokazano, jak one chodzą, no to wygląda to bardzo dosyć imponująco. Na chwilę obecną
My zakładamy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Pozostałe pompy, które montowaliśmy, propanowe, mówimy o pompach propanowych, pięknie chodzą, nie ma żadnych zastrzeżeń do nich, są bardzo ekonomiczne. Pokazywałem to już w filmach, postaram się pokazać po sezonie, jak one grzeją. Jeżeli chodzi o Kostrzewę, no to wszystko będziemy dopiero testować, dlatego że firma ruszyła ze sprzedażą tych pomp. Cena całego zestawu na chwilę obecną kosztuje 48 000 brutto. Uważam, że jest to bardzo mało w porównaniu do tego, co oferują inni. A mianowicie tutaj nie tylko, że dostajemy jednostkę zewnętrzną, ale jednostkę wewnętrzną. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś ma pojęcie o hydraulice, jest w stanie sam sobie podłączyć tą pompę, dlatego że tutaj nie będzie dużej filozofii w łączeniu. Tutaj nie budujemy żadnego układu. Tu już mamy cały układ na ścianie, tylko go wieszamy i doprowadzamy do tego 6 rurek, 2 na ciepłą wodę, 2 na bufor i 2 zasilające centrale, więc no nie ma tutaj naprawdę filozofii. Filozofia się troszeczkę może nam zacząć, jeżeli chodzi o dalszy układ gdzieś z buforem, ale mówię, przy jakiejś podstawowej wiedzy hydraulicznej, zakresu montażu pomp, no to firma Kostrzewa zrobi chyba taką, można powiedzieć, w cudzysłowie, rewolucję, że będzie można to samemu montować. My Wam będziemy pokazywać już później uruchomienie tej pompy. Przyjedzie tutaj serwis. Na chwilę obecną ja do tego rąk nie wkładam, nie chcę wkładać, nie znam się, nie jestem jeszcze po szkoleniach, więc nie przyłożę tutaj swojego palca. Będę chciał, żeby to oni wszystko uruchomili, a my z tego pokażemy Wam film później, jak ona już będzie pracowała i ile faktycznie będzie pobierała mocy. Co jest jeszcze ważne, licznik, który jest tutaj zamontowany, on nie tylko będzie zliczał pracę pompy, czyli te kilowaty, które Wam pokazywałem w poprzednich filmach, ale będzie brał pod uwagę jeszcze zużycie grzałki elektrycznej. To jest bardzo ważne, bo przy tamtych pompach licznik zlicza tylko tyle, ile pobiera pompa, ale już nie zlicza, ile pobiera kilowatów energii grzałka. Więc to też jest jakby na plus, że mamy pełne zużycie pokazane energii, dlatego że już ta grzałka jest podpięta do tego układu i z tym licznikiem. Moi drodzy, ja już Was nie będę zanudzał. Jeszcze wyjdę na zewnątrz. Tutaj też przerabiamy hydraulikę. Co ciekawe, dom jest dosyć duży, bo ma ponad 200 m² i miał bardzo duże zużycie energii, dlatego że tutaj klient przepalał około 10 ton węgla. To był taki kocioł śmieciuch zasypowy. Mniej więcej obliczyłem, że zużycie to jest zapotrzebowanie. Przy takim kotle to było około 30 000 kWh na rok. No powiem tak, teraz takie zapotrzebowanie tego budynku przy pompie ciepła, ja przypuszczam z tych obliczeń, co ja robiłem, około 20 000, czyli tutaj fotowoltaika, jeżeli to miałoby zbilansować na zero, to musiałaby być 20. I z tego, co się nie mylę, to chyba tu ma klient 15 i będzie jeszcze dokładał, więc jeżeli faktycznie będzie miał 20 kW, to ta pompa zbilansuje mu ten dom, który jest tak naprawdę domem mocno energochłonnym, praktycznie na zero. No ale to taką ciekawostkę będę Wam pokazywał. Ostatni rzut jeszcze na pompę. Naprawdę bardzo ładnie, imponująco to wygląda. Jak widzicie, wymiennik mamy dookoła z 4 stron. Jest bardzo duża powierzchnia wymiany. Tak to wygląda. Moi drodzy. Dzień dobry. A teraz dajcie dla mnie suba, lajka i do usłyszenia. Cześć!